Witajcie w pierwszym ekonomicznym przeglądzie z Niemiec z Aleksandrą Fedorską. W dzisiejszym programie niemiecki rząd zezwolił na rekordowy eksport sprzętu wojskowego w pierwszym kwartale bieżącego roku. Daj mi wodór, bo bez wodoru żyć nie mogę. Pleść w chińskich samochodach elektrycznych. Blackouty w Niemczech. Czy i jak Niemcy powrócą do powszechnej służby wojskowej? Zapraszamy. Dzień dobry, witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz chciałem powiedzieć już z rozpędu Paweł Jeżowski, ale oczywiście nie, Aleksandra Fedorska. Witamy w pierwszym odcinku niemieckiego CEPA. Cóż za wielkie wydarzenie, a jak wielkie problemy techniczne mieliśmy, żeby udało się to nagrywać, to już niech zostanie naszą słodką tajemnicą. Jak widzicie, mamy nowe intro, mamy nową scenerię, no i nową współprowadzącą. Cieszymy się niezmiernie, że się udało. A ja się bardzo na Was wszystkich cieszę. Cieszę się na pracę z Mateuszem i Pawłem i cieszę się bardzo na naszych słuchaczy, czytelników. Niektórych już znam, bo w ostatnim czasie żeście też do mnie często pisali. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że spełnię Wasze oczekiwania. Wystrój Ci się podoba, intro Ci się podoba, jest ok, wszystko, czyli możemy zaczynać. My, w ramach wstępu, jak będziemy prowadzili CEP Niemcy? Będzie to na zasadzie podobnej do tego, co prowadzimy z Pawłem w CEP-ach globalnym i CEP-ie codziennym ekonomicznym, natomiast żeby nie było, Ola dostała dużą swobodę i sama wybiera materiały, sama tworzy dla Was te treści, co więcej kataloguje je, taką 5, 6, 4 w zależności od tygodnia, najważniejszych informacji według Aleksandry, co się wydarzyło w Niemczech i będzie stopniować. Zaczynamy, wszystkie są ważne, ale zaczynamy od najsłabszego i petarda dopiero na koniec. Dobrze mówię? Tak. W pierwszym kwartale 2024 roku niemiecki rząd zezwolił na absolutnie rekordowy eksport sprzętu wojskowego o wartości 5,2 miliarda euro. Ponad 70% tego sprzętu trafi na Ukrainę. To jest wielka kwota, bo to jest kwota liczona kwartalnie, prawda? To w przełożeniu, jakbyśmy spojrzeli, co by to mogło oznaczać w skali roku, to może przekroczyłoby to nawet daleko ponad 20 miliardów. To byłoby 2 razy więcej niż to, co Niemcy wyeksportowały w 2021. To był rok pandemiczny, tutaj taka może, ale dla porównania na przykład zeszły rok, gdzie już szedł też eksport na Ukrainę, to był jednak rok wojny, prawda? 12,2. I tu już tak pięknie napisano, że w zeszłym roku zaliczono rekord wszechczasów. Tak? Najwyższa kwota, która może być absolutnie przebita w tym roku. I to tak bardzo, może kierunek nawet 2 razy tyle. Tak jak powiedziałam, 70%, 3,8 miliarda euro trafi na Ukrainę. I tu niemiecki rząd dzieli pozwolenia do krajów trzecich, to znaczy poza NATO i NATO. Teraz krótko taki ranking, gdzie idzie niemiecki sprzęt wojskowy do krajów poza NATO. No to mamy Ukrainę, ten wielki wolumin, mamy 0,5 miliarda, to jest Singapur. Mamy jako trzeci kraj Indię, 143 miliony euro już, więc schodzimy już w te miliony. Saudi Arabię 126 milionów. Tu jest pewne zastrzeżenie, bo tu chodzi o takie projekty partnerskie. Tam jest parę krajów, które biorą udział. Następnie Katar 27 milionów, Algeria, Brazylia, ale to już jest 40 milionów. To już jest naprawdę mało. Do Stanów Zjednoczonych 63 miliony, do Kanady 23 miliony, do Hiszpanii 26 milionów. Co przy uzbrojeniu to już są grosze, można powiedzieć. Takie, tak. Nie są to duże kwoty.
Jak Niemcy na to reagują? Bo to wydaje się dużo, ale i też niedużo, bo w skali potrzeb globalnych, w skali perspektywy tego, że Niemcy mogłyby być molochem produkcyjnym, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to nie są to jakieś takie mega kwoty, choć tak jak mówisz, 2 razy większe niż z czasów przedwojennych. Oni widzą w tym szansę, cieszą się z tego, co jest, czy mówią, że jeszcze dużo do zrobienia pozostało? Aby się cieszyć z tego, że się eksportuje broń, no to jednak to nie jest tak zbytnio korekt. Takich głosów w mediach czy w komentarzach nie słyszałam, ale Niemcy w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego, że eksportują broń. No bo mamy tu takie przykłady, no wiadomo, że Saudi Arabia, to nie, czy Algeria, no to nie są kraje, to nie są super demokracje. W pewnym sensie przyzwyczaili się do tego, zawsze jest dyskusja na ten temat, no być eksporterem broni to jest zawsze jakoś niefortunne i wiadomo, że zieloni może bardziej wrażliwiej na to reagują, Hadecja może niekoniecznie. Mi się zdaje, że teraz, ponieważ ten obraz ma się tak, że absolutne liczby mówią same za siebie, prawie wszystko idzie na Ukrainę, więc jest to oczywiście związane z całą dyskusją, pomagamy Ukrainie, chcemy, żeby Ukraina nie przegrała, bo to jest raczej to, jak Niemcy argumentują, my bronimy Ukrainy. Taka retoryka, że chcemy upadku Rosji, raczej nie występuje w takiej skali, jak znamy to z Polski. My po prostu próbujemy pomóc temu słabszemu. Wiemy, że to różnie wygląda na przestrzeni czasu, wiemy, że obietnice jednym, a drugim wysyłka, natomiast trzeba zauważyć, że rzeczywiście, bo te kwoty, które podałaś, to jest już sprzęt, który wyjechał, a nie sprzęt, który obiecali. To są pozwolenia. To są pozwolenia. To są pozwolenia na eksport. Czyli w pierwszym jeszcze... kwartale tego roku niemiecki rząd zezwolił na eksport. To są pozwolenia. Czyli jeszcze nie zostało to wysłane. Myślę, że po części nie, no bo to są dopiero to, co zostało pozwolone. Może część, tu niestety w tych relacjach nie było to opisane, czy część już trafiła do tych krajów, ale nie było o tym mowy, chodziło tu o zezwolenia, bo to jest taki krytyczny moment dla opinii publicznej, czy rząd pozwolił na eksport jakiegoś, powiedzmy, trudnego kraju, czy nie. Zawsze w Niemczech jest związana z tym pewna dyskusja polityczna i zawsze zajmuje się tym jednak opinia publiczna, gdzie ta niemiecka broń trafia. Okej. Dobrze, przejdźmy do następnego materiału. Wodór. Dużo wodoru potrzebują Rosjanie. Niemcy. Jeszcze będę musiał się przestawić. Potrzebują bardzo dużo wodoru. Mateuszu, ja przesłałam Tobie taką grafikę. Czy dałoby się to może nałożyć? Taka mapka Europy? Tak, taka mapka z takimi wężykami. Wężykami. Spójrzcie. Niemcy mają taki plan w założeniach swojej transformacji energetycznej, która ma być zakończona w 2045 roku. Zielony wodór, zaznaczam zielony, całkowicie bezemisyjny, wytworzony dzięki OZE, ma zastąpić gaz. Po drodze zastąpi także węgiel, tak w założeniu, prawda? I tym sposobem ma być bezemisyjny w przyszłości, to jest najważniejsze, niemiecki przemysł. Następnie także bezemisyjne ciepłownictwo. To są te dwa wymiary, gdzie niemiecka transformacja energetyczna bardzo kuleje. Kuleje także w transporcie. Tam też jest mowa, czy nie należałoby w przyszłości także tu myśleć o wodorze, ale tu jeszcze nie ma technologii, która mogłaby tu pomóc. Ale spójrzmy z powrotem na tą mapkę. To jest
mapka, gdzie w przyszłości mają powstać takie, my to nazywamy w redakcji Business Alert wodorociągami. Można to nazwać też rury i tak dalej. Mamy w samym centrum Niemcy, które będą potrzebowały wielkich ilości zielonego wodoru. One same obecnie mają trudności z wytworzeniem tego surowca. Ma to być do 2030 roku, mają być w dyspozycji 10 000 gigawatów mocy produkcyjnych, ale spójrzmy na rzeczywistość. Mamy z Instytutu Ekonomii i Energetyki z Uniwersytetu w Kolonii następującą wiadomość. Obecnie w Niemczech status w budowie lub podjęto ostateczną decyzję inwestycyjną uzyskały jedynie zakłady produkcji wodoru o mocy 0,2 gigawatów. To znaczy my właściwie nie ma w obiegu jeszcze zielonego wodoru, a on ma uratować przemysł. Dodatkowo z tego co pamiętam, my kiedyś prowadziliśmy chyba z Joasią Kędzierską bardzo ożywioną dyskusję na temat tych wodorociągów, bo to nie jest tak prosto przesyłać ten wodór, bo z tego co pamiętam, on zachodzi w jakąś reakcję chemiczną z rurami, które są do przesyłu, jakoś bardzo łatwo się ulatnia i to też potrzebna jest technologia i z tego co kojarzę wtedy, to było kilka miesięcy temu, tej technologii jeszcze nie było. To jest bardzo trudny temat. Jest taka nadzieja, że te nowsze gazociągi będziemy w stanie zmodernizować, że będziemy w stanie coś z tym zrobić. Takie tam słyszałem, że jakieś takie wyściółanie w środku miałoby nastąpić, żeby ten wodór nie miał chyba styku z metalem. To teraz z pamięci odtwarzam, ale to no chyba to jeszcze nie funkcjonuje z tego co kojarzę. To jest muzyka przyszłości. Ta technologia będzie bardzo, bardzo droga, ale Niemcom ma tu pomóc Unia Europejska i ona wytworzyła właśnie ten system, ten, który widzieliśmy na mapce. To jest stworzenie 30, ja może jeszcze raz podam. 30 000 kilometrów takiej sieci przesyłowej dla zielonego wodoru. Wyobraźmy sobie, 30 000 to jest olbrzymie. Wiadomo, że gdzieś jest taka nadzieja, żeby te gazociągi, które częściowo w ostatnich latach były budowane, wszystkie, prawie że wszystkie, z pomocą Unii Europejskiej, tam był taki program Connecting Europe. Polska w swoich gazociągach też z tego programu korzystała i część tych nowoczesnych będzie można zmodernizować, ale dużą część tych olbrzymich dziesiątek tysięcy kilometrów będzie trzeba stworzyć na nowo. I tu... Dobrze, to teraz kawa na ławę. Niemcy zakładają transformację na produkt, którego nie są w stanie wytwarzać, mają deadline i mają zaplanowaną sieć gazociągów czy rurociągów, które będą to transportować, która technicznie jest w tym momencie jeszcze w powijakach. Czyli z dwóch rzeczy, które są potrzebne, mamy 0 na 2. Tak, wiążą nadzieję u siebie, mają nadzieję, że będą w stanie swoje zapotrzebowanie, które może wynosić tak około 115 terawatogodzin, tyle mniej więcej będą potrzebowali, że 1/3 będą w przyszłości w stanie, to jest ich cel, wytworzyć u siebie. Ale tak jak widzieliśmy, Uniwersytet w Kolonii mówi nam, hola, to jest jeszcze wszystko w prezentacjach. 2040, tak? Nie, 2030. 2030 chcieliby mieć moce 10 gigawatów, tak? A obecnie pozwolenia na budowę czy planowanych inwestycji. Tak? I żeby w ogóle o tym mówić, że osiągnie się produkcję u siebie, znowu powracamy tu do naszych ekspertów z Kolonii i oni tu mówią,
tylko jeśli wszystkie planowane projekty zostaną faktycznie zrealizowane w okresie do 2030 roku, cel niemieckiego rządu może zostać ewentualnie osiągnięty. Ale my już widzimy, że pierwsze projekty, na przykład rafineria w Heide, odpada. Ona chciała się zazielenić, chciała postawić na zielony wodór, stwierdza jednak za dużo inwestycji, za skomplikowane. Hamburg, Moorburg też projekt ma problemy. Ma wiele dużych projektów wodorowych, problemy finansowe, problemy technologiczne, że one jeszcze na poziomie eksperymentalnym, tak, takim laboratoryjnym, na małą skalę można wytworzyć już dzisiaj, wiadomo, zielony wodór, ale to jest po prostu, to są krople w morzu potrzeb. Teraz postawmy sobie linię czasu, bo to chyba jest ważne. Jeżeli masz zaplanowane przejście na jakąś energię, dajmy na to w 2030, to chyba też planujesz wyłączenie tych starych źródeł energii, czyli nie wiem, gazowe, jądrowe, węglowe, cokolwiek tam masz, no bo będziesz mieć dużą nadprodukcję i to jest bez sensu. I rozumiem, że w tym momencie oni gonią króliczka, tu poplanowali pewnie nie rozbudowywać, nie remontować, no bo 2030 przechodzimy, no i ten czas tyka, odmierza nam do tego zderzenia ze ścianą i rozumiem, w razie czego, jak się nie wyrobią, to co? To będzie czy w bardzo Niemczech, trudne. No właśnie, czy w Niemczech, bo Niemcy są gigantem, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli oni się powyłączają z różnych źródeł energii, a nie wyprodukują sobie jej właśnie z tego wodoru, Ale to co wtedy? Mateuszu, momencik, bo tu musimy wrócić do naszej mapki. W ich założeniach było, że 1/3 ich zapotrzebowania dla tego olbrzymiego przemysłu, dla tego wielkiego ciepłownictwa, może nawet także dla transportu, będzie, to znaczy 1/3 chcieliby produkować sami. Tu mają szalony problem, to jakoś nie rusza. Może stanie się jakiś cud i coś się z tego uda, ale to będzie zaledwie 1/3. Reszta ma być z eksportu. Którego nie ma w tym momencie. Importu. I tu wracamy do naszej mapki. Spójrz. No tak. I tak. masz gazowy déjà vu? Bo ja mam. Ściągamy surowce, gdzie tylko możemy. Widzisz, z każdego kierunku. Znaczy tu akurat nie mamy déjà vu gazowego, bo mamy, wiesz, dywersyfikację teoretycznie z wielu kierunków, tylko te kierunki w tym momencie są równie w powijakach jak same Niemcy. Co więcej, te kraje mogą stwierdzić, wiecie co, my sobie odpuścimy na najbliższe 20 lat to, niech Niemcy opracują technologię. No i tyle. I po prostu nie będą wyłączać, a Niemcy, widzę, zrobili krok przed szereg i zaplanowali sobie trochę taką utopijną wersję rzeczywistości na ten moment. Déjà vu w sensie, nie mam tutaj, nie chcę się tylko sfiksować na tej relacji niemiecko-rosyjskiej, nie o to mi chodzi, bo Niemcy ściągali swój gaz także przecież z Norwegii, dzisiaj główny dostawca, z Holandii. Przez wiele lat był to główny dostawca gazu. Nie, chodzi mi o to, że konieczny surowiec, także dla przemysłu w innych krajach, tak, będzie automatycznie ściągany do tego centrum. Spójrz na tą mapę. I tu znalazłam takie interesujące zdanie, bo mamy tu korytarz A, tak? To jest korytarz Afryka Północna, Europa Południowa. Opisywany. Włochy mają stać się ważnym krajem tranzytowym dla wodoru z Algierii i Tunezji, w drodze do Austrii i Niemiec. Jednocześnie włoski przemysł sam mógłby stać się klientem wodoru. Mógłby. Tak, to znaczy, że w tej konkurencji o ten surowiec, ten zbawienny surowiec, który pozwoli na przemysł bezemisyjny, może dojść do podobnej sytuacji konkurencyjnej, jaką już mieliśmy z gazem, że jak ja będę posiadała bezemisyjny wodór, czy z eksportu, czy sama go sobie zrobię, mój przemysł ma plusy, jest bezemisyjny, może produkować. Jak ty go nie masz, to już nie jest tak łatwo. I
tu mam pewne déjà vu, znowu chodzi o ten surowiec, znowu chodzi o te rury. Moim zdaniem powraca tu pewna struktura myślenia, tak? A nie chcę się tutaj zawiesić tylko na tym temacie rosyjsko-niemieckim, tylko ogólnie, że Niemcy są skazani na szalony import surowca. I znów... I chcą być tym centrum, tym hubem, tym krajem, który rozdaje karty dookoła. Ale zobacz, a co mają powiedzieć takie Włochy, czy na przykład tu ten korytarz tam Marsylia, Francja, co ma powiedzieć na to Hiszpania? I zauważ, nawet nie ma mowy na przykład o potrzebach dla polskiego przemysłu, bo ta rura po prostu przez nas tak przepłynie. W Skandynawii ma być produkowany ten zielony wodór i ma po prostu tak sobie płynąć. Co będzie z przemysłem w Rumunii na przykład, czy w innych krajach? No dobrze, no ale to jeżeli jest rura, no to można zrobić, wiesz, jakiś interkonektor, coś, odnogę i kupować to, tylko że właścicielem rury będą Niemcy? No, to nie jest jeszcze powiedziane, czy będą właścicielem. Te rury będą powstawać podobnie jak powstają w ostatnim czasie także gazociągi, że są dofinansowywane przez Unię Europejską. Ich właścicielem zawsze na tych odcinkach jednak ci operatorzy, którzy dysponują takim gazociągiem, no mają jednak bardzo dużo do powiedzenia, to prawda? Ci, którzy zarządzają na danym odcinku. Mnie niepokoi raczej to, że będą kraje, które produkują wodór i jest ten jeden wielki przemysł, który ten surowiec potrzebuje. I obawiam się sytuacji konkurencyjnej między gospodarkami europejskimi, bo one wszystkie będą potrzebowały do produkcji bezemisyjnej, na przykład stali. Jednak unijne ustawy zmuszą do produkcji zielonej stali. Więc jeśli będę chciała produkować zieloną stal, będę potrzebowała zielonego wodoru. Nie wyobrażam sobie, że on będzie dostępny jakby bez żadnych granic, tak, że jego będzie tak dużo. Co najmniej na początku będzie go wręcz nawet mało. Chcesz powiedzieć, że po prostu Niemcy, wchodząc w wodór jako pierwsze, chcą wykorzystać tą przewagę konkurencyjności na najbliższą, nie wiem, dekadę, pobudować sobie huty na zielony wodór i tak dalej, w jakiś sposób wytwarzać tą stal a jednocześnie przepisami Unia Europejska będzie zamykać w innych krajach bardziej emisyjne no, te przedsiębiorstwa. O to ci chodzi, tak? Czy to jest tak dalekosiężny plan, jak ty go przedstawiłeś, to myślę, że może tak w ogóle może nie być, bo Niemcy mogą być w tym przypadku po prostu bardziej skoncentrowane na swoich potrzebach. Tylko punkt pierwszy jest, na razie to jest utopia. Na razie ten plan jest nie do zrealizowania. On w założeniach, w głowach ludzi, którzy to wymyślili z 10 czy 15 lat temu, może taki był, ale w tym momencie to nie jest do zrealizowania. Bardziej się zastanawiam czy Niemcy będą w stanie wygryźć całą konkurencję dzięki temu, że będą pierwsi, tylko czy Niemcy nie spadną z rowerka, bo nie zdążą się stransformować na ten wodór. Mają wtedy możliwości tych technologii pomostowych. Dzisiaj też funkcjonują głównie na węglu i gazie, na przykład przemysł, prawda? Że oni mogą sobie to stopniować, może ten cel końcowy transformacji energetycznej mogą na przykład przesunąć bardziej w dal. Ale jeśli zostaną przy koncepcie zastąpienia gazu ziemnego zielonym wodorem, to widzę tu taką sytuację, że niemiecki przemysł będzie potrzebował tego zielonego wodoru bardzo, bardzo dużo. I inne gospodarki i ich przemysł stanie w sytuacji konkurencyjnej do tych potrzeb. Myślę, że tak mogłoby się wydarzyć. My też nie możemy wykluczyć. Wiadomo, że ten jakby święty graal energetyki, ten zielony wodór, o którym teraz wszyscy mówią, to jest takie, on może uzyskać takie środki, że on też my nie możemy tego wykluczyć.
że dojdzie do takich skoków technologicznych, tak? Dojdzie do zwiększenia wydajności tych projektów. Tu jest szalenie dużo pieniędzy w grze, prawda? Że tu się bardzo, bardzo, bardzo wiele dzieje i oni mogą zrobić nagły krok do przodu. To się teraz jeszcze obecnie nie zadziało, ale my nie możemy tego wykluczyć. To by było naiwne. Okej. Dobra, będziemy to obserwować, a teraz może przejdźmy do samochodów elektrycznych, tych chińskich, tych w Niemczech i tych spleśniałych, bo to niezwykle ciekawe to, co wysłałaś mi ostatnio. Mateuszu, czy mógłbyś przez pewien moment wczuć się w rolę Martina, na przykład z Bochu? Miałem kolegę Martina, więc okej. Dobrze, jesteś Martinem, jesteś takim właśnie 30-parolatkiem, lubisz samochody. Tak sobie czasem marzysz, co by było, jakby było, byś sobie może kupił, a może nie, no jeszcze nie wiesz. I tak, 28 luty. Wirtschaftswoche, no bo czasem czytasz taki tygodnik ekonomiczny, to tak fajnie, nie? Dobrze, i czytasz tak. Pierwszy frachtowiec chińskiego producenta samochodów BYD rozładowuje 3000 pojazdów elektrycznych w Bremerhaven. Do 2026 roku w Chinach powstanie 200 takich statków, które zaleją świat samochodami z tego kraju. To nawet nie musiałem być Martinem, ja to w Polsce czytałem o tych statkach. Czujesz ten dreszczyk, nie? Znaczy cała twoja wyobraźnia, te zalewanie, te statki, to wszystko będzie. Mija troszeczkę czasu, ten temat cały czas powraca w dyskusji publicznej, prawda? Chińskie samochody, co to oznacza dla niemieckiego rynku, dla miejsc pracy, dla niemieckich fabryk, bo to po prostu działa, nie? 6 maj, Merkur. BYD zmaga się z problemami z pleśnią w swoich samochodach. Liczba rejestracji w Niemczech spada. 7 maj, Business Insider. Chińskie e-samochody z problemami z pleśnią. Długi czas dostawy. Chip.de. Rzekoma pleśń w nowych samochodach. Pleśń. Brzmi mi to jak podpucha jakaś. Tak. Jakbym był Martinem, to bym powiedział, to jest ten sam materiał przedrukowany na zlecenie. Ale poczułeś ten zapach? Tak. Tak. Ja poczułem, wiesz co, nie zapach pleśni, tylko trochę ściemy jakiejś. I tu nie wiem jak... Wszystko, co przeczytałam w międzyczasie, powołuje się na jeden duży artykuł z Handelsblattu, który ta gazeta należy do tego samego wydawnictwa, co Wirtschaftswoche, która pierwsza ten zalew tak ostro opisała. I patrz, co my tam czytamy. I to wszystko się powołuje na ten jeden maleńki artykulik. No właśnie, on nie był taki mały. Tak czuję pismo nosem. Jak on się dziwnie, nawet chodzi tylko o akapit. Według osób wtajemniczonych. Słaby popyt w Niemczech jest jednak spowodowany przez poważny problem z pleśnią w pojazdach BYD, które miały być sprzedane w Niemczech. Od czasu do czasu zdarza się, że pojazdy pleśnieją podczas długich transportów zagranicznych, co samo w sobie niewiele mówi o jakości pojazdu. I teraz sam BYD się wkopał, bo był zapytany o tą pleśń i odpowiedzieli coś bardzo głupiego. Samochody stojące w Bremerhaven i czekające na odbiór, bo o to tutaj chodzi, on tam nadal faktycznie stoją, nie zostały dotknięte pleśnią. Te, które zostały tym dotknięte, zostały już oczyszczone ozonem po ich przybyciu do Niemiec. Sami się wkopali. Ale to co, kilka po prostu było samochodów, a zrobiła się afera, że to wszystkie samochody, tak? Zobacz, powtarzano po prostu to słowo pleśń i to wystarcza. No tak, to działa, jak ja zaczęłam zalew tych artykułów czytać i to był okres od 5 maja do 7 maja, byłam zalewana artykułami pleśń, BYD, Chiny.
Wiesz, no przykleisz raz tą łatkę, to później ciężko odkręcić to, natomiast ja myślę, że to jest jakiś ułamek, najprawdopodobniej jest to akcja robiona przeciwko chińskiej marce, no, która wprowadza na rynek niemiecki samochody po cenach, wiesz, kilkadziesiąt procent tańszych niż rodzimych producentów, a nie zawsze jakoś znacząco gorsze, bo to też warto zauważyć, że te samochody to już nie są samochody sprzed 10 lat chińskie, tylko obecne samochody no, robią postęp Chińczycy jak we wszystkim, jak było z telefonami, telewizorami, laptopami, teraz samochody. Ja też widzę tu, interpretuję to tak, że to jest pewna odpowiedź na te lęki, które wzbudził ten statek w porcie w Bremerhaven, bo on wzbudził lawinę lęków. Tak. Zalanie, tak, bezrobocie, przegraną konkurencyjną i to jest odpowiedź na to, mi się zdaje, ze strony tego właśnie tam przemysłu, ktoś, jakiś wujek, dobra rada, rozmawiał z dziennikarzami i to jest ta osoba wtajemniczona. Tak, ja bardzo lubię wszelkie artykuły, źródła bliskie komuś, anonimowe źródła bliskie komuś. Gdy czytam taki artykuł, od razu mi się zapala lampka i mówię, oho, co oni chcieli tu przekazać. No i wtedy, jeżeli sobie zadam takie pytanie, no to ja już wtedy widzę, a potem można iść dalej, komu by było na rękę, albo do kogo należy ta prasa, albo ta telewizja. No i to już później to już jest lawina wydarzeń, nie? Tak. Ale powiem Ci tak, że na mnie bardzo działa zapach nowego samochodu. Ja to lubię, jak wsiadam do samochodu, lubię ten zapach. I na mnie na przykład zadziałało po prostu to słowo po niemiecku Szymmel, tak? Bo to jest coś co tak... No jak do piwnicy by się weszło, tak, nie? Tak, do auta właśnie, wchodzi, że jak do piwnicy taki zapach. I to działa. To działa podskórnie. Wiadomo, ja sobie mogę teraz myśleć, że to bzdura, o Jezus, nie? A jaki czarny PR, nie? Tak się Ale nie ktoś robi. zrobił to świetnie. Tak, ale no, ja to po prostu czuję, tak? Czuję to jakoś i nie mogę się tego pozbyć. I nawet googlowałam, co to jest z tym ozonem. Tak, faktycznie się czyści tak samochody, w których ktoś palił, czy na przykład pies tam, nie wiem, jakaś tam stęchlizna. No i mamy pleśń. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale nasz następny temat jest równie interesujący, bo niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła sondaż wśród 1000 firm z różnych sektorów i z różnych regionów i 28% ankietowanych firm stwierdziło, że zostało dotknięte przerwami w dostawie prądu. Te przerwy trwały dłużej niż 3 minuty. Ale aż 42% potwierdziło przerwy w dostawie prądu krótsze niż 3 minuty. Co w sumie oznaczałoby, że 70% firm dotkniętych zostało przerwami prądu. W dostawach prądu, ale to takie mikroprzerwy. Nie, że godzina, dwie, tylko to tam takie mikroprzerwy. Kto śledzi mój kanał twitterowy, zauważa, że ja zaczęłam te regiony, które szczególnie śledzę, które są tu bliżej granicy, na przykład Brandenburgia, Saksonia, Mecklenburgia, Pomorze Przednie, że ja zawsze takie blackouty, które gdzieś się pojawiły w mediach, no to jednak staram się tam to przekazać, bo tych blackoutów regionalnych ja też zauważyłam takie punktowe wydarzenia. Ja też widzę, że jest ich dużo. Ja myślałam, że może to występuje częściej we wschodnich Niemczech, no bo może jest to związane z jakąś niedoskonałością infrastruktury, wschód, jakieś tam stare kable, coś tam. Nie, bo opracowując dla Was ten temat, znalazłam podobne relacje z Bawarii. Okay. Więc to występuje także w innych regionach, ale czytajmy, bo odpowiedź Urzędu do Spraw Sieci, Bundesnetzagentur, oni uważają, że problemu nie ma, ponieważ oni nie rejestrują przerw, które by były poniżej 3 minut. Po prostu ich nie rejestrują, więc ich nie ma. Okej. Nie ma ich, nie ma problemu i one cały czas akcentują, że Niemcy są krajem z super dostawami
prąd. Mhm. Ale ta ankieta spytała się także, co to znaczy, także te krótkie przerwy dostaw. I to jest bardzo ciekawe. 32% deklaruje, że przerwy w dostawie prądu spowodowały dodatkowe koszty w wysokości do 10 000 euro. To wydaje się niedużo. Dla 15% respondentów koszty przerw w dostawie prądu wyniosły od 10 do 100 000 euro. Niewielki odsetek, bo 2%, poniosły nawet koszty przekraczające 100 000 euro. W odpowiedzi na wahania zasilania 7% tych firm utworzyło w ubiegłym roku awaryjne generatory prądu w celu pokrycia tych problemów, a 11% zainstalowało sobie systemy magazynowania energii. Okej. Nie ma informacji, z czego to tak naprawdę wynika. Nie ma informacji, że to, nie wiem, stacje przesyłowe, tak jak powiedziałeś, nie wiem, linie wysokiego napięcia kuleją. Jest to częste, ale bardzo krótkie. Bardzo krótkie, faktycznie częste. I tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, to ja też obserwuję, że kuleją nie te sieci wysokiego napięcia, tylko te mniejsze, te lokalne. Stacje, z którymi coś tam nie gra. Ja jestem często skonfrontowana z taką firmą EDIS, bo ona zarządza sieciami właśnie w tym regionie, ten region, który ja szczególnie śledzę, wzdłuż polskiej granicy. Bo tam naprawdę staram się te wszystkie media po prostu dzień w dzień śledzić. I zawsze myślałam, że to jest po prostu jakaś taka trudna firma, bo ja do nich piszę, żeby mi to tam wyjaśnili, a oni mają taki umiejętny sposób mówić, że właśnie wyjaśniają. I oni to tak długo wyjaśniają, że problem znika. Ja już następnym razem pytam o następne wydarzenie i znowu wyjaśniają. Bardzo często pojawia się tu temat tych stacji i często chodzi tu właśnie nie o te sieci wysokiego napięcia, tylko niżej. Czy one są stare, czy one może mają inne niedoskonałości, czy one są może niedofinansowane. Trudno mi to ocenić, ale tu na tym gdzieś polega problem. Słuchajcie, może ogląda nas w tym momencie jakiś ekspert od sieci, od stacji przesyłowych. Bardzo prosimy, napiszcie w komentarzu, co to może być. Bardzo częste zaniki, takie do 3 minut. Może akurat ktoś wie, może to jest, wiesz co, coś, co daje jakiś znak, nie? To jest jakaś podpowiedź i ktoś, kto w tym pracuje, wie. Więc chętnie poczytamy. Jeżeli dostaniemy taką odpowiedź, postaramy się ją przypiąć w komentarzach albo dopowiedzieć w kolejnych odcinkach. Śledząc te wydarzenia, mam taką tezę roboczą, że jest tu jednak kontekst z niemiecką transformacją energetyczną, która się decentralizuje. No taka jest jej logika, tak? My mieliśmy taki oczywisty system, mamy tą elektrownię, mamy kable, to było jasne, to było dobrze zrobione, przez dekady to wszystko świetnie funkcjonowało. Mamy szaloną zmianę, która polega właśnie na OZE, co funkcjonuje i decentralnie. decentralizacją, małe okręgi, takie nie wiem jak to nazwać, w którym są elektrownie wiatrowe, panele i ta logistyka zupełnie inaczej wygląda. Nas też to czeka w kraju i myślisz, że w związku z tym po prostu te przerwy, że to przepinania są takie masowe? Ja bym musiała naukowo po prostu każdy case zbadać. Tak? Tych case'ów jest bardzo dużo i musiałabym na każdym przykładzie udowodnić, że to ma ten związek, a to jest wiadomo trudne, bo są jakieś burze, tak? Są jakieś więc tu by ktoś się musiał tym naukowo zająć, czy mamy tu taki związek, czy nie. To jest na razie moja teza robocza, którą rzucam po prostu tak do dyskusji, bo moim zdaniem mogłoby to mieć z tym związek. Ale to będę dalej badać. Badam te wydarzenia, pytam się na razie też po stronie tych lokalnych operatorów, tak jak EDIS,
Jest nawet, nie powiedziałabym blokada informacyjna, ale oni nie są zainteresowani, żeby za dużo o tym mówić. Robią takie, niby informują, to jest bardzo grzeczne, to jest bardzo miłe, no ale jednak przekładamy ten problem tak, nie? Z wydarzenia na wydarzenie. A jak w mediach ta informacja? Ogólnie to teraz było bardzo ciekawe, bo to jest coś oficjalnego, to jest jednak Izba Przemysłowo-Handlowa, to jest ktoś. I jeśli taki ktoś przeprowadza taki sondaż i wypowiadają się firmy, które żyją z energii, tak, które potrzebują energii, które są ważne, to już ma inny status. To nie jest wioseczka XY, tak, że tam, nie wiem, lodóweczka na pół godziny czy coś. To nie jest ten problem. To jest teraz już coś poważnego. Tu już były podane kwoty. One nie są oszałamiająco duże, nie? No, takie coś tam 10 000 to jest prawdopodobnie dla niektórych firm nawet drobiazg. Mimo wszystko padają kwoty. Tak, to wszystko wpisuje się w koszty produkcji. Okej, jeżeli będziesz miała jakieś dodatkowe informacje w najbliższych tygodniach, to może być ciekawe. A teraz co? Jedyneczka. Jedyneczka w mediach. Dużo szumu. Oj tak, to jest ważny, ja powiedziałabym nawet przełomowy dla Niemiec temat. Ja myślę, że oni będą o tym dyskutować następne tygodnie. To jest też ważny temat w dyskusjach takich międzyludzkich. Ja zbliżam się do 50 i moi znajomi i tak dalej, oni mają dzieci, synów w wieku poborowym. Czy zbliżających się do tego wieku, i to jest temat bardzo ważny. Czy i jak miałaby powrócić powszechna służba wojskowa w Niemczech? Takim punktem wyjścia był zjazd chadeków, którzy przegłosowali ten powrót. To jest ciekawe, że główna partia opozycyjna, która nie w tym roku, ale w następnym roku w wyborach do Bundestagu ma dobre szanse, żeby być największą partią, tak, żeby wygrać te wybory, ona na swoim zjeździe decyduje o powrocie do powszechnej służby wojskowej. To jest ciekawe. Zostało to dziwnie przedstawione w dzienniku telewizyjnym. Była to dwójka, wcale nie jedynka. I zaczęto tak, że chodziło o odsetek kobiet w Bundeswehrze. Że miało ich być 20%, a jest tam paręnaście. No, że to nie wyszło. I kamera się przesuwa właśnie na ten zjazd chadeków i to głosowanie. I co z tymi kobietami? No i powrót do powszechnej służby wojskowej. Czy zaliczane będą do tego kobiety, czy nie? Bo wcześniej nie były. Wcześniej do 2011 roku, to zaraz jeszcze wyjaśnię, o co tutaj chodzi, podlegali temu obowiązkowi tylko mężczyźni. Kobiety były z tego wykluczone. No ale teraz chadecja, to jest emancypacja, że kobiety też będą służyć. I tak podjęto ten temat, tym właśnie takim tematem emancypacji kobiet i kobiet w Bundeswehrze. Potem powiedziano właściwie, o co tu chodzi. I teraz tak, nigdy powszechna służba wojskowa w Niemczech nie została zlikwidowana. Czy tak w Polsce? Nigdy. I tu, co pisze o tym Bundestag? Niemiecki parlament. Decyzja z 24 marca 2011 roku to decyzja Bundestagu o zawieszeniu z dniem 1 lipca 2011 roku powszechną obowiązkową służbę wojskową i zastępczą cywilną służbę wojskową. Tym samym, i to oni nawiązują do tej decyzji, tak? Tym samym ma zostać utworzona ochotnicza służba wojskowa trwająca od 6 do 23 miesięcy dla 15 000 mężczyzn i kobiet. Zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej jest częścią rządowych planów reformy sił zbrojnych, w ramach których Bundeswehra ma zostać zredukowana z obecnej liczby około 255 000 żołnierzy do 185 000.
Te ostatnie zdania powołują się na publikację z 2011, tak? Czy to było czytelne? Tak. Że oni to piszą z punktu widzenia tamtych czasów. Spójrzmy, wtedy 255 000, tak zaledwie 13 lat temu, a teraz jesteśmy około 180 000. Tak? Żaden Ale cel. teraz w 2023 jesteśmy na 180, w 2004. czy jeszcze Jesteśmy teraz, Bundeswehra jest 2000. tak na 181 000 z maleńkim haczykiem. Tak? To znaczy, że spadamy. Wysłałam tobie do tego także taką grafikę. Słupki niebieskie. Słupki niebieskie i tam widać ten nawet lekki spadek, prawda? To jest ten ostatni rok, to jest ten lekki spadek. To czarne to jest ta ochotnicza służba wojskowa. Okej. Więc to też nie funkcjonuje. Dobra. Według rządu federalnego zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej ma zastosowanie tylko w czasach pokoju. Może być reaktywowane w czasach napięć lub konieczności obrony. Artykuł 12 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym każdy obywatel niemiecki płci męskiej od ukończenia 18 roku życia może być zobowiązany do służby w siłach zbrojnych Federalnej Straży Granicznej lub w organizacji ochrony cywilnej. Pozostaje zatem nietknięty. Więc w prosty sposób można by było tą decyzję jakby reaktywować, prawda? Można by było tą ustawę powrócić normalnie do normalnego toku. To by było bardzo proste, bo można by się powołać na to, że mają oczywiście miejsce napięcia, czasy. tak? No wojna, tak? Za miedzą nieomalże. To są napięcia i potencjalnie jakaś konieczność obrony. I to jest ciekawe, że Boris Pistorius, szef niemieckiego MON-u, zobowiązał się do przedstawienia propozycji różnych modeli, które chce przedstawić na początku czerwca. Będziemy to intensywnie śledzić, myślę, bo to jest bardzo ciekawe. 2-3 tygodnie. Tak. Jakie modele on przedstawi? Jest to społecznie zupełny przełom. To jest coś całkowicie nowego, żeby powrócić do tych wszystkich pojęć, prawda, też do tej terminologii sprzed 2011 roku, bo już wszyscy zdążyli zapomnieć o tych słowach. Służba, prawda, też widać w tym tekście, to jest, no jednak tu z tym związane są bardzo specyficzne uczucia. Obrona, służba, to się cały czas przewija. Niemcy zdążyli to przez ponad dekadę oczywiście zapomnieć. I powrócić do tego nie będzie łatwo. Tak naprawdę to jest jedno pokolenie, tak jakby przeskakuje, nie? Jeżeli ktoś urodził dziecko tam w okolicach roku 2000, no to całe pokolenie tych nastolatków teraz ma już własne dzieci, nigdy tego nie miało, nie? Przeskoczyli to. Tak. I to też, wiesz, widać w niektórych terenach, przecież tam, gdzie były koszary, tak, one zostały zagospodarowane w inny sposób. Tam na przykład w Szlezwiku na przykład stoją apartamenty w tym miejscu, gdzie były wielkie koszary. To się wszystko zmieniło. Nie wiem, jak oni będą w stanie do tego wrócić. Ale jak zawsze w takich trudnych tematach zgłaszają się krytycy, którzy mówią o tych milionach, które będzie to kosztowało. My to dobrze znamy już z tej dyskusji o Litwie. Miliardy, miliony, tu się wszystko miesza i fabrykuje się takie gigantyczne kwoty. Już to będzie tak strasznie wszystko kosztowało. Powróćmy teraz króciutko tylko do tych 3 opcji, które są możliwe, bo gdzieś między tymi opcjami takie będą te propozycje Pistorusa. Dyskutuje się szeroko taki model ochotniczej służby wojskowej. To by miało polegać na tym, że można wypełnić kwestionariusz, jak się ukończy te 18 lat, to jest taka ala rejestracja i z tym związana będzie informacja o służbie wojskowej i można by się było dobrowolnie tam zgłosić. To jest opcja taka naprawdę freestyle'owa moim zdaniem.
Opcja druga to jest przywrócenie obowiązku selekcji zgodnie z ustawą zasadniczą, że to już by był też tak ten przegląd medyczny, że to już nie byłaby tylko rejestracja z imienia, nazwiska, tylko też już tak... Trzeba kaszlnąć, tam pochylić się, tak. Pamiętam, bo jeszcze byłem z czasów, gdy przechodziłem taką komisję, tak. To pewnie wielu widzów, którzy są w wieku 30+, to jeszcze pamiętają. Tak. I to byłoby obowiązkowe dla mężczyzn. Tak? I ta opcja druga, no dobrze, jesteś selekcjonowany, jesteś badany i tu by wchodził wtedy taka opcja, by tu wchodziła, jest opisana jako taki model, proponowany byłby model motywacyjny. Ja myślę, że po prostu już konkretna taka propozycja by była kierowana do tych nadających się. Co mówią na to krytycy? Że dla administracji oznaczałoby to kilka tysięcy nowych miejsc pracy w ponad 40 lokalizacjach. To będzie bardzo drogie, bardzo trudne. Znowu mówi się o miliardach. Trzecia opcja. Niestety sami się nie zweryfikują zdrowotnie. Ktoś to musi obsłużyć. Tak. Opcja trzecia to jest ten kwestionariusz online. To są badania już dla wszystkich, dla mężczyzn i kobiet, ale także osób starszych, żeby mieć ich zarejestrowanych. I tu mówi się, że nadal wszystko będzie dobrowolne, ale ponieważ będzie się miało wszystkich zarejestrowanych, wszystkich będzie się miało w tym katalogu, kwestionariuszu, to jest to opcja trzecia, która umożliwia potem już wprowadzenie, tak jak było wszystko po staremu, wprowadzenie już pełną dynamiką ten artykuł 12. Także można by było powrócić do status quo sprzed 2011 roku i normalnie powoływać młodych ludzi do służby wojskowej. Czyli każdy by musiał się zarejestrować obowiązkowo sam online, tak? Zostałby przebadany, kobiety i mężczyźni, tak? Byłoby, opcja mówi, że to czy przystąpisz do wojska, to już jest dobrowolne, ale to daje możliwość w perspektywie czasowej, żeby przywrócić ten obowiązek tak, jak to było wcześniej. Okej, jeżeli wszystkich przebadamy, kobiety, mężczyzny, i będziemy mieli w bazie, możemy zrobić selekcję wstępną i wysłać tym osobom na ochotnika jakieś granty, coś tam, wpadnijcie, widać, że się nadajecie, coś, ci najzdrowsi, ci z najwyższą tężyzną i tak dalej. Jeżeli tych brakuje, to później tylko dosyłać wezwania. I że nie każdy musi, tylko masz szczęście lub pecha, w zależności czy chcesz, czy nie chcesz, i możesz dostać takie powołanie, tak? Tak, i wkracza w tą całą dyskusję wokół Bundeswehry, potrzeby w przyszłości, nowych zadań dla Bundeswehry, wkracza ten nieszczęsny temat, co będzie, jak będzie wojna. I opcja trzecia, to znaczy rejestrowanie wszystkich, że ma nie tylko tych, co ukończyli 18 lat, także starszych, kobiety i mężczyzny. I rejestrowanie całej kohorty, tak. Tutaj pisze 18 i starszych. Nie wiem, czy to by obowiązywało osoby w naszym wieku. To nie było tam opisane, więc nie wiem. Nie wiem, ale na pewno osoby młode. I że to byłby odpowiedni punkt wyjścia w razie W, tak, powołać ich do wojska. Że adres, to by była numer kontaktowy i tak dalej. Zdolności, jak to wygląda. Docelowo jest cały czas mowa, cały czas kręcimy się wokół takiej liczby 203 000 żołnierzy. Znaczy, to jest tak docelowo. Naprawdę dużej różnicy nie ma między 180 i teraz rozumiem, są tylko ochotnicy, tak? Tak, to jest ten czarny słupek tam, tak? Który widzieliśmy w naszej statystyce. To są ci, którzy idą na ochotnika, tam ci inni to są zawodowcy. Okej, dobra. Czyli mamy armię zawodową plus ochotnicy
A czym Tak. się różnią ochotnicy od zawodowych? No, że ci zawodowi są na kontrakcie, tak, Dłuższym, a okej, tamci tak, dobra, a tamci okej. sami zgłaszają się dobrowolnie do tej służby, który opisał Bundestag, że tym celem było stworzyć 15 000 tych ochotników. To po co teraz takie skomplikowane rzeczy tworzyć, jak potrzebują dokoptować 20 000 ludzi? Nie wystarczyłoby więcej ogłoszeń o pracę, sypnąć trochę kasą? Nie znalazłoby się ochotników? Uważają, że te wszystkie metody zostały już wyczerpane. Okej. Czyli w Na tym całych polega problem. Niemczech żołnierzy chętnych, w sensie ludzi do służenia, to jest 180 000. Z Trochę takim mało, terenem jest. jak na taką dużą populację. Ile Niemcy mają teraz? 90 milionów ludzi? Nie, do 90 jeszcze nie, tam to się tak kręci 80, 83, był taki rok, że szczeliło na 84, ale to jest gdzieś tam Okej. taki przedział, nie? Bardzo trudna sytuacja, wiadomo, rynek pracy nie sprzyja Bundeswehrze, tak? Bo mamy taki rynek pracy, który jednak no, można sobie wybierać. Taki młody człowiek może jak najbardziej wybierać sobie. Ale Mateuszu, sięgnęłam po kwestię, to jest ta ostatnia grafika, którą tobie Proszę wysłałam. bardzo. A ta mapka Niemiec? A mapka Niemiec? Proszę bardzo, to dwie są. Tak. I nawet przetłumaczyłem. O, fantastycznie. I tu są wynagrodzenia, bo powiedziałeś, ja idę tym samym tokiem myślenia, że należy tylko dosypać troszeczkę pieniążków i już by ludzie się znaleźli. Nadal zostaję przy tej myśli i uważam, zamiast dyskutować tu zawsze, rzucać te miliardy, to należałoby taką kwotę naprawdę dosypać do pensji. Spójrzmy, jak ta pensja wygląda. To jest pensja, która jest ciut tylko wyższa, moim zdaniem ciut wyższa od krajowej średniej. Obecnie na 2024 rok średnia pensja wynosi miesięcznie 3780 euro. Okej. Spójrzmy na naszą mapkę, więc tu przeciętny żołnierz zarabia mniej więcej 15%, prawda? Więcej niż średnia krajowa. Przecież to by można było swobodnie podwyższyć. I mi się zdaje, ten pierwszy stopień, spójrzmy teraz w tą tabelkę, rzuć nam tą tabelkę. Proszę bardzo. Oni zaczynają tu, tam pod tą 1, 2, to są te początki, tak? Dla tych młodziutkich, nie? Rozumiem, górna część, 1, 2, nie A3, A4, tylko 1, 2, dobra? Tak. To jest przecież ta sama kwota, co się dostaje, jak się zaczyna w Tesli. To jest mniej więcej to samo. I tu w mojej ocenie Bundeswehra mogłaby zrobić więcej, po prostu proponując lepsze warunki. Ja uważam, że jeśli są takie problemy, tak, i ta różnica, myślę to samo co ty, wynosi zaledwie tam 15 do 20 tysięcy osób, tak, które by trzeba było dodatkowo przyjąć, to po prostu można by to było zrobić pieniędzmi. Myślę, że kwestia 500 euro więcej na tych ogłoszeniach i by dokoptowali te 15%, tak mi się przynajmniej wydaje, bo warto by było chociaż spróbować. Tak. Warto by było chociaż spróbować. Nie wiem, czy 500, bo tutaj chodzi o brutto, nie? Pozwoliłam sobie tak przeliczyć, zrobiłam średnią z tej krajowej, tak? Bo tutaj te Bundeslandy mają te różnice swoje i wyszła mi średnia 4300 brutto. I to jest na rękę, bo musisz uwzględnić, że w Niemczech jednak ta brutto netto, ta różnica jest większa. I to jest na rękę 3100. Nie? Więc 500 brutto by może nie dało tego efektu, ale może 800, 1000. I to w przełożeniu na tą liczbę, która jest potrzebna, mi się zdaje, że to powinno być pierwszym krokiem.
Tylko, że teraz tak, jeżeli przemnożysz to przez 200 000 osób miesięcznie 1000 euro, no to robią ci się kwoty. Robią ci się kwoty i już prawdopodobnie twoja tabelka się nie domknie, no bo co jest z tymi, tamci też się będą upominać o Tak, więcej, każdy więc... wyżej, tak. Tak, Dobrze, ale może jest to lepsza opcja niż, wiesz, to stworzy ta sytuacja, ten powrót do poboru, stworzy trudną sytuację społeczną, bo jest... Ale tu ja chyba będę bronił niemieckich władz, bo tak naprawdę 180 000 żołnierzy czy 200 000 żołnierzy to i tak są, patrząc na konflikt w Ukrainie, bardzo małe liczby. W tym momencie Rosjanie mają zabitych plus rannych według angielskiego wywiadu około 500 000, licząc z grupami Wagnera i ranni, i no, ci, co już nie mogą walczyć, martwi i ranni. No to jeżeli masz tylko tych zawodowych, a nie masz jakiegoś właśnie takiego zaplecza przeszkolonego, to na ile ci starczy te 200 000? Jeżeli byłby konflikt, więc tu chodzi też o budowanie chyba takich rezerw. Jeżeli ma się 15 lat przerwy, no to nie ma tego zasobu ludzkiego, który gdzieś tam możesz wykorzystać. Całe pokolenie jest nieprzeszkolone. Więc tu chyba bardziej idą. Mowa jest też, że można służyć w Straży Granicznej, można służyć też w tych cywilnych. Masz rację, że to by, tak, słusznie, bo to by uświadomiło społeczeństwu też te wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem. Tak, teraz tej świadomości nie ma. A jakby duża część młodych ludzi przeszła przez takie różne służby, to miałaby inną świadomość i mogłaby się bardziej skutecznie bronić. Faktycznie tu trzeba po prostu działać, ale chyba najbardziej efektywne byłoby połączyć motywację finansową, która prawdopodobnie powinna wzrosnąć, tak? Bo jeśli taki młody człowiek dzisiaj niedaleko Berlina ma możliwość być montażystą w Tesli i za te same pieniążki pójść w kamasze, no to jednak chyba do tej Tesli pójdzie. A niekoniecznie, bo kwestia jest jeszcze emerytury. Czy niemieccy żołnierze mają emerytury szybciej niż normalny pracownik fabryki Tesli? Bo wiesz, to jest też duży grant, że idziesz mając 40 lat na emeryturę. Na pewno po tych swoich kontraktach, które mogą trwać 4-8 lat, to oni mają preferencyjny powrót do cywila. I to jest dla wielu osób jest to bardzo interesujące, bo mogą w bardzo prosty sposób stać się na przykład urzędnikami, co jest bardzo pożądane pod kątem emerytury. Właśnie w Niemczech to są te takie cieplutkie funkcje. W Kilonii, gdzie bardzo długo mieszkałam, niestety bardzo wielu takich panów znalazło się potem w urzędzie skarbowym. I oni to widzieli właśnie jako taką możliwość powrócić do cywila, mieć cieplutko, mieć taką dobrą tam fuszkę, nie napracować się, a mieć bezpieczne życie. Okej. Ale jakaś część zostaje w wojsku i są bardzo długo, robią kariery, aż do momentu przejścia na emeryturę. Jest tam przyspieszony jakiś taki dla mundurowych, czy strażacy, czy coś takiego? Kojarzysz? To by musiała się głębiej na ten temat tutaj poinformować, jak to wygląda po ilu latach, jaka jest konieczna służba. Wiem tylko tyle, że po tych kontraktach ich jakby powrót do normalnego życia zawodowego odbywa się na Mają lepszych otwarte warunkach. drzwi w niektóre posady po prostu, gdzie z zewnątrz no, musisz ustąpić kolejkę. Byłoby trudniej, tak, i to jest finansowane, bo oni mają finansowany też ten tok jakby dokształcenia się do tych urzędów. To jest naprawdę na bardzo preferencyjnych warunkach i wtedy wchodzą też, mają inne możliwości, co chodzi o te emerytury i one są im potem gwarantowane. To jest naprawdę taki lżejszy byt. Także w Bundeswehrze. Nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale w przeszłości było tak, że młodzi ludzie pozyskiwali także bardzo wiele kompetencji.
Na przykład można było zrobić, to chyba też w Polsce było takie atrakcyjne, że można było zrobić prawo jazdy na różne pojazdy i to na przykład moich kolegów bardzo interesowało, żeby umieć naprawdę tam wszystkim jeździć, tak? Czy ktoś tam się, słyszałam taki przypadek, że ktoś nauczył się budowy karoserii. I to mu bardzo pomogło później także w życiu zawodowym. I oni się nawzajem w Bundeswehrze też poznawali także starszych rangą, starszych wiekiem kolegów, którzy im potem też umożliwiali lepsze życie już w cywilu. Znajomości, to tak, to wiesz, w dużych organizacjach poznajesz dużo ludzi, to już później jest. Ale zobacz, 2011 rok i tego nie ma, to już tak nie funkcjonuje, już nie ma tej skali. To samo jest u nas jest ten sam problem, więc my stajemy przed tymi samymi dylematami, czy dosypać więcej, czy wprowadzić, wiesz, znowu pobór. No tak to wygląda. Słuchajcie, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Normalnie się mówi pierwsze koty za płoty, no ale tu chyba pierwsi Niemcy za płoty. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tematach, które przygotowała dla nas Ola. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Ciebie proszę, jeżeli będziesz miała czas i chęci, zerknij, może uda Ci się coś odpowiedzieć, może znajdziesz fajny pomysł na materiał na przyszłe tygodnie. A ja Was zapraszam już teraz na kolejne wydanie za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki za obejrzenie do końca. Zapraszamy na następny odcinek za tydzień. Cześć. I jak